Szanowni Państwo, w tym materiale przedstawię bity udarowe Parkside PBSi, które pojawiły się w Lidlu. W zasadzie są to pierwsze komplety, które Parkside nazywa udarowymi, chociaż w swojej ofercie ma już zestawy z linii Performance posiadające wszystkie cechy pozwalające kwalifikować je jako udarowe. Obecnie dostępne są dwa zestawy, minimalnie różniące się od siebie. Pierwszy, 31-elementowy, zawiera same bity, krótkie 25 mm, długie 50 mm i dwustronne 65 mm oraz jeden adapter magnetyczny z blokadą. Drugi zestaw, 27-elementowy, zamiast dwustronnych bitów ma 3 nasadki montowane do uchwytu sześciokątnego oraz dodatkowy prosty adapter magnetyczny. Na opakowaniu widzimy kartonowe nakładki z informacjami o zawartości oraz najważniejszych cechach zestawu. Dowiadujemy się z nich m.in. o zastosowaniu kodowania typów grotów za pomocą kolorowych kołnierzyków. Producent chwali się, że bity są wyjątkowo mocne i wytrzymałe dzięki strefie skrętu. W praktyce jednak wpływ strefy skrętnej jest troszkę bardziej skomplikowany, o czym powiem później. Co ważniejsze, zawarta jest tutaj deklaracja, że do produkcji osprzętu użyta została stal S2 i stal chromowo-wanadowa i to właśnie ma największy wpływ na wytrzymałość bitów. Szkoda jednak, że nie wiadomo, które elementy wykonano z której stali. Zestawy zapakowane są w dość duże, nieprzeźroczyste organizery o konstrukcji dosyć znanej dla sprzętu Parkside'a. W podobnych pudełkach pojawiały się kiedyś zestawy bitów i wierteł oraz w ciut mniejszych wersjach komplety samych wierteł różnego typu. Plusem jest ogumowanie opakowania, szare, co sprawia, że wydaje się ono trwałe i odporne na upadki. Minusami zaś to, że nie otwierając nie jesteśmy w stanie sprawdzić jego zawartości oraz brak jest jakichkolwiek udogodnień ułatwiających transport takich zestawów. Zestawy zamykane są na zasuwkę, w środku znajdujemy bity umieszczone we wkładkach, które możemy swobodnie wyjmować. W środku organizera nie ma jednak dodatkowych prowadnic, aby mieć swobodę w przeorganizowaniu jego zawartości. Dodatkowo znajdujemy tutaj przeźroczyste zamykane opakowanie, które można wykorzystać np. na przechowywanie dodatkowych nieposortowanych bitów. Przyjrzyjmy się teraz samym bitom. Swój czarny kolor zawdzięczają najprawdopodobniej warstwie czarnej oksydacji. Służy ona, poza względami estetycznymi, przede wszystkim zabezpieczeniu przed korozją. Troszkę niepokojący jest białawy nalot na niektórych z tych bitów, co może wskazywać na niedbały proces technologiczny. Ale dużo bardziej nie podoba mi się warstwa rdzy na bicie. Zwróćmy uwagę teraz na groty bitów. Typ grotu został zakodowany kolorową opaską, ale informacja o jego rozmiarze umieszczona jest na chwycie i jest słabo widoczna. Ważną cechą grotów jest ich trzymanie we łbie wkręta. Nie widać na powierzchni końcówki żadnych powłok, które mogłyby zwiększać przyczepność, jak np. ryflowanie czy powłoki diamentowe. Sprawdźmy zatem, jak to będzie wyglądało w praktyce. O ile grot pH trzyma się dobrze, to grot PZ jest już dosyć luźny, a tork znacząco luźny. Wydaje mi się, że bity DeWalt i Milwaukee, które testowałem wcześniej, wypadały pod tym względem lepiej. Popatrzmy teraz na część skrętną bitów. Przypomnijmy, że działanie strefy skrętnej polega na zmniejszeniu naprężeń na grocie bitów w wyniku innego rozłożenia energii pochodzącej z udaru. Efekt jest taki, że im większe przewężenie, tym bardziej ograniczone są siły niszczące w końcówce bita, ale też mniejszy jest moment dokręcania.
Zjawisko to jest m.in. wykorzystywane w tzw. torque stickach, które ograniczają moment dokręcania śrub kluczami udarowymi. Ceną zmniejszenia naprężeń w grocie, który najbardziej narażony jest na zniszczenie, jest znaczne zwiększenie naprężeń w części środkowej, nawet ponad wartości, które występowałyby w zwykłych bitach. Aby zapobiec zniszczeniu, do produkcji bitów udarowych stosuje się bardzo wytrzymałe stale, np. S2, chromowo-wanadowe czy chromowo-molibdenowe. Właśnie dwie spośród wymienionych wykorzystał producent do sprzętu w zaprezentowanym zestawie. Widzimy, że wraz ze wzrostem rozmiaru grota rośnie średnica strefy skrętnej. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na adapter z blokadą, jaki znalazł się w obu zestawach. Jest to osprzęt znany z klasycznych zestawów bitów Parkside i różni się od tego, który został zaproponowany w Parkside Performance. Nie ma bowiem tulei z chwytem magnetycznym przytrzymującym wkręt. W moich dotychczasowych testach wkrętarek udarowych stosowałem właśnie taki adapter oraz klasyczne bity Parkside. O ile do tej pory bity spisują się nad wyraz dobrze i poza delikatnymi zarysowaniami na powierzchni grotów nic im się nie stało, to adapter uległ już uszkodzeniu i przestała działać blokada mechaniczna. Teraz krótka demonstracja działania bitów. Ma ona na celu weryfikację, czy bity nie mają jakichś istotnych wad w wykonaniu, które powodowałyby ich szybkie niszczenie. By w pełni przekonać się o ich jakości, trzeba będzie wkręcić znaczną liczbę wkrętów i taki test dla tych, ale i także innych bitów z czasem na pewno pojawi się na tym kanale. Te krótkie testy wykonam na analogicznych zasadach jak w materiale o bitach DeWalt i Milwaukee. Pierwsza demonstracja to wkręcanie wkrętu ciesielskiego 5x70 w kantówkę sosnową. Wkrętarka udarowa Ryobi R18 DBL ustawiona na maksymalny moment obrotowy, czyli według producenta 270 Nm. Jak we wcześniejszych materiałach korzystałem z adaptera magnetycznego DeWalt. Druga demonstracja to wkręcanie tego samego wkrętu w tę samą kantówkę, ale wkrętarka miała ograniczony maksymalny moment obrotowy do 50 Nm. Na koniec zobaczmy jeszcze, jak spisują się bity we wkrętarce udarowej Parkside PDS-ASA 20 Li. Okazuje się, że dwustronne bity nie mieszczą się w uchwycie blokującym wkrętarki. To dlatego, że długość grotu za przewężeniem jest dłuższa niż długość chwytu. Podobnie jednak rzecz się ma np. we wkrętarce Ryobi. Z dotychczas prezentowanych przeze mnie wkrętarek udarowych jedynie Bosch miał uchwyt przystosowany do takich bitów. Widzimy, że podobnie jak w poprzednich przypadkach, starciu z powierzchni grotu uległa powłoka oksydacyjna.
Na szczęście przy tak prostych próbach bity nie uległy zniszczeniu, ale jak długo wytrzymają, to okaże się z czasem. Podsumowując, jeśli chodzi o zestawy bitów udarowych Parkside, to mam mieszane uczucia. Z jednej strony mają właściwą geometrię, wykonane są przynajmniej według deklaracji producenta z dobrej stali. Typy grotów łatwo możemy odnaleźć dzięki kodowaniu ich kolorowymi opaskami. Sam dobór końcówek też wydaje się bardzo użyteczny do wkrętarek udarowych dla majsterkowicza, który chce mieć w pogotowiu najważniejsze bity. Dobrą stroną jest też względnie niska cena, chociaż tutaj warto byłoby się zainteresować również bitami firmy Erbauer. Z drugiej jednak strony, powłoka oksydacyjna budzi moje wątpliwości. Wydaje się, że nie została wykonana właściwie i na niektórych bitach pojawiły się już ślady korozji. Rozmiary grotów są bardzo nieczytelne. W zestawach znajduje się przedłużka magnetyczna, co do której jakości, zwłaszcza w kontekście stosowania we wkrętarkach udarowych, mam spore zastrzeżenia. Groty słabiej niż w przypadku markowych bitów są spasowane z nacięciami łbów we wkrętach. Całe zestawy są zapakowane w dość nieporęczne organizery. W tej chwili zamiast tych bitów poleciłbym raczej zestawy bitów Parkside Performance w bardzo podobnej cenie.